Witam słuchaczy i widzów moich podcastów historycznych. Dziś powędrujemy daleko na północ Europy, choć historia będzie dotyczyła władców państwa Polan. W ostatnim czasie ukazały się wyniki ostatnich badań DNA naszych piastów. Wyniki te wzbudziły wielką sensację. Czy możliwe jest, że Mieszko I, pierwszy historyczny władca Polski, miał przodków wśród szkockich wojowników? Czy krew, która płynęła w jego żyłach, była nie tylko słowiańska, ale i celtycka? Jest rok 2023. W katedrze w Płocku panuje półmrok. Zespół naukowców z PAN i Uniwersytetu Adama Mickiewicza ostrożnie wydobywa szczątki ze starego grobu. Ustalono, że należą do któregoś z dynastii Piastów, może do Władysława Hermana, może do jego syna Bolesława Krzywoustego. I wtedy dzieje się coś niespodziewanego. Y-DNA, czyli męska linia dziedziczenia, nie zgadza się ze spodziewanym słowiańskim profilem. To haplogrupa I2A, znana z północnej Szkocji, a jeszcze bardziej z terytorium zamieszkiwanego przez tajemniczy lud Piktów. Wyobraźcie sobie dziką Szkocję sprzed 2000 lat. Deszcz, mgła, kamienne kręgi, wojownicy z wytatuowanymi twarzami. To byli oni, Piktowie, których nazwa pochodzi od łacińskiego picti, pomalowani. Nie wiemy, jak nazywali sami siebie, nie zostawili żadnych zapisków. Wiemy jednak, że byli niesamowicie odporni na obce wpływy i odparli inwazję rzymską. Zasiedlali terytorium dzisiejszej północnej i wschodniej Szkocji i przez wieki budowali własną odrębną tożsamość. Ich kultura opierała się na symbolach wyrytych w kamieniu, monumentalnych fortach i dziedziczeniu przez kobiety, co było rzadkością w świecie starożytnym. Cesarze rzymscy pisali o nich z przerażeniem. Rzymskie raporty wspominały, że Piktowie atakują znikąd, by potem rozpłynąć się w krajobrazie gór. Ich język nieprzetłumaczalny, ich religia tajemnicza. Nie byli barbarzyńcami, byli niezależnym ludem z własną strukturą władzy, w którym być może królowie dziedziczyli władzę po matce. Wróćmy do Piastów. Naukowcy patrzą na próbki. W ciszy laboratorium ktoś mówi tylko jedno słowo. Niesamowite. Czy to nie dziwne? Dlaczego badania genetyczne objęły groby Piastów w Płocku, a pominięto te na Wawelu? To pytanie zadałem Marcinowi Rakowskiemu z kanału Historia Miniona, który specjalizuje się w dziejach sprzed czasów piastowskich. Marcinie, jako specjalista od wczesnego średniowiecza, jak myślisz, dlaczego do tej pory nie zbadano pochówków Piastów na Wawelu? Dlaczego w ogóle badano te groby w Płocku? Katedra w Płocku to miejsce pochówku kilku ważnych Piastów, m.in. Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Badania genetyczne w Płocku prowadzono oczywiście w ramach oficjalnych projektów naukowych, które miały jednoznacznie potwierdzić autentyczność pochówków i dać materiał porównawczy do szerszych badań nad ogólną linią rodów Piastów. Katedra Płocka jest nadal czynnym kościołem, ale lokalne władze właśnie kościelne i konserwatorskie wydały w końcu zgody na ograniczone otwarcie grobów. To efekt wieloletnich negocjacji i presji środowisk naukowych. A teraz, co z tym naszym nieszczęsnym krakowskim Wawelem? Wawel to nekropolia królewska o bardzo wyjątkowym statusie, miejsce pochówku władców Piastów, Jagiellonów, ale także i królów elekcyjnych. Wawel jest mocno chroniony przez samą instytucję kościelną, a także oczywiście przez państwo, które strzeże naszej tożsamości narodowej. Jest to miejsce symboliczne, narodowa nekropolia. Jak dotąd nie ma zgody na otwieranie królewskich sarkofagów na Wawelu, bo wymagałoby to decyzji nie tylko samych naukowców i konserwatora zabytków, ale także i może przede wszystkim katedry wawelskiej, kapituły, a często także bardzo ważnej aprobaty na poziomie politycznym. Obawą oczywiście jest tak zwane świętokradztwo w oczach opinii publicznej, zwłaszcza wobec takich postaci jak przecież monarchowie Polski. Ale z drugiej strony teraz zastanówmy się nad jedną rzeczą. Badania DNA
Piastów. R1b określa pochodzenie zachodnioeuropejskie, R1a określa pochodzenie lokalne, czyli tutaj z naszych ziem, tych naszych Piastów. Chyba najprostszym rozwiązaniem wydaje się otwarcie tych krypt i przebadanie tych szczątków, ale być może na Wawelu wcale nie ma tych szczątków, tylko mówi się o posiadaniu tych szczątków. Dalej, co jeśli nie wyjdzie R1a, a wyjdzie R1b? No jest to kolejny problem dla całego jakby naszego kraju, dla całego środowiska naukowego i tej całej linii historycznej, która od wieków jest utrzymywana, a trwa ten spór. No tutaj Państwa zostawiam z odpowiedzią na to pytanie. Dziękuję, Marcinie. Nie była to haplogrupa typowa dla Słowian. Była to I2A, rzadko spotykana, ale obecna u populacji północnej Brytanii, u Piktów. Czy to możliwe, że przodkowie polskich władców nie wywodzili się z naszych lasów, ale z mglistych szkockich wzgórz? Czyżby gen obcego, który został królem? Gal Anonim pisał: był w tej ziemi człowiek imieniem Piast, syn Hościska, ubogi, lecz sprawiedliwy. Gdy dwóch tajemniczych wędrowców przybyło do jego domu, ugościł ich hojnie, choć sam miał niewiele. Wtedy oni rzekli: będziesz miał potomstwo królewskie. A może ci wędrowcy to nie tylko mit, może to opowieść o realnej migracji, o kimś, kto przyniósł z zachodu nie tylko obyczaje, ale i dziedzictwo. Piktowie, lud, którego nazwę nadali Rzymianie, Pikti, czyli malowani, bo podobno malowali swe ciała przed bitwą, walczyli z legionami, bronili swoich wyżyn. Nie mieli pisma. Ich kamienie zdobione są tajemniczymi symbolami, których do dziś nie rozumiemy. Nie wiemy, jakim językiem mówili. Jedno wiemy. Gen ich przetrwał. I teraz, po 1000 lat, gen Pikta odnajdujemy w polskich władcach. Wyobraźmy sobie młodego wojownika. Jest synem piktyjskiego wodza, lecz jego lud przegrywa z Celtami, z Normanami, z czasem. Młodzieniec wyrusza na kontynent. IX wiek. Południowa Szkocja, chrześcijaństwo wkracza powoli, a pogańskie plemiona zanikają pod naporem Normanów i Celtów. Młody Pikt ucieka przed losem. Przeprawia się przez morze, służy jako najemnik w karolińskich wojskach, a potem znika wśród pograniczy Europy Wschodniej. Wędruje przez Ren, przez Łabę, aż trafia nad Wartę. Tam znajduje lud silny, ale jeszcze niejednolity – Polan. Służy jako doradca, jako wojownik, a może jako mąż córki wodza plemienia. W języku staroirlandzkim istnieje słowo piast, pisane również pist, oznaczające potwora, węża, smoka. Może pod słowiańskim imieniem Piast zakłada rodzinę, grody, dynastię. Jego synowie dziedziczą po nim nie tylko siłę, ale też coś niewidzialnego – gen. Kod, który 1000 lat później odczyta człowiek w białym kitlu i zapyta sam siebie, skąd oni się wzięli. Nie zostaje zapamiętany w kronikach, ale jego syn Piast tak. Czy ten nagły awans, ta siła i władza nie były skutkiem dziedzictwa spoza słowiańskiego świata? Czy Mieszko nie miał w sobie czegoś obcego, co czyniło go innym niż reszta książąt plemiennych? Nie brakuje sceptyków. Dariusz Błaszczak z Uniwersytetu Warszawskiego stwierdził wprost: to zbyt pochopna interpretacja. Haplogrupa nie dowodzi pochodzenia etnicznego, może być przypadkiem, reliktem dawnej migracji. Ale odpowiedzmy sobie szczerze, skąd nagle wziął się ród, który miał nie tylko władzę, ale i legitymizację, który był na tyle silny, że jego członkowie jako jedyni są wspomnieni w kronikach jako potomkowie Piasta. Wczesno-średniowieczna Europa to nie była przestrzeń zamknięta, to był kocioł. Wikingowie plądrowali Ruś, Anglosasi handlowali z Prusami, Normanowie zakładali państwa w południowej Italii. Dlaczego więc ktoś z Brytanii nie miałby dotrzeć do Wielkopolski? Kronikarze pomijają, kto był ojcem Piasta, ale może właśnie dlatego, że nie pasował do schematu, był obcy. A jednak właśnie on założył ród, który wzniósł katedrę w Gnieźnie i koronował się na króla. DNA to nowa kronika.
Gdy Gal pisał swój hymn ku chwale Bolesława Krzywoustego, nie znał genów, ale dzisiaj one przemawiają. Y-DNA nie kłamie. Jest jak wieczne drzewo genealogiczne, które nie da się sfałszować. I2A to sygnatura. Może właśnie po kimś takim jak młody Pikt. Wyobraź sobie Mieszka I, jak stoi nad rzeką Wartą. Nie wie, że jego dziad mógł pochodzić z wrzosowisk Szkocji. Nie zna słowo Pikt, ale nosi w sobie jego siłę. Gal Anonim zakończył opis Piasta słowami: z jego potomstwa zrodził się ród królewski, który panuje aż po dziś dzień. Może więc Piast nie był tylko Słowianinem, może był symbolem nowego początku. Połączenie wschodu i zachodu, lasu i wrzosowiska, kamienia runicznego i słowiańskiego dębu. Co myślicie, czy to możliwe, że Piastowie mieli korzenie wśród Piktów? Dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie podcast, jeśli chcecie więcej historii, które łączą naukę i legendę. Bo czasem odpowiedzi nie ma w księgach, jest w kości, w kodzie, w genach. Do usłyszenia.